Ten nietypowy składnik i w tej dokładnej postaci u nas nie jest często spotykany. Postanowiłem dodać go do domowej kiełbasy i efekt smakowy jest niesamowity. Zapraszam na film. Witam Was serdecznie w mojej kuchni wieczorową porą. Minuta na wyjaśnienia i potem już działam. Teraz czynności przygotowawcze. Następne za 36 godzin i nie dlatego, że tyle to przygotowanie trwać musi, tylko jako człowiek wielu zajęć nie zawsze mogę sobie to poukładać tak jak jedno po drugim, więc muszę nieraz coś tam wykonać z wyprzedzeniem. Dobra, wystarczy. 3,5 kg piersi z indyka i około pół kilograma okrawków z kurczaka. To są udka ze skórką, trochę z tłuszczykiem. Tak, udka, nie podłudzia. I udka i te okrawki zmielę na najdrobniejszych oczkach, reszta będzie zmielona na szarpaku. Dzisiaj dodam tylko sól w ilości 70 gramów i to może być sama peklująca mieszanina peklującej ze zwykłą, jak sobie tam chcecie. Dodam jeszcze łyżeczkę mielonego czosnku i łyżeczkę kozieradki. Co dalej? Opowiem już w narracji. Teraz słuchawki na uszy z dobrą książką i działam. Zaczynam od rozdrobnienia i zmielenia na drobnych oczkach udek kurczaka. Nie jest tego dużo, ale zdecydowanie wystarczy. Całą resztę mielę na szarpaku. Do rozdrobnionego mięsa dodaję przygotowane przyprawy, dokładnie mieszam, a potem wynoszę do lodówki. Po ponad 30 godzinach działam dalej. Przygotowałem i namoczyłem osłonki białkowe 45 mm, 1 łyżeczka mielonego pieprzu, 2 łyżeczki kolorowego i ów tajemniczy składnik w ilości 80 g. A składnikiem tym jest świeży zielony pieprz, który przyjechał do mnie z Kambodży i przechowuję go w domu w postaci zamrożonej. Ziarenka tego pieprzu dodam do kiełbasy. Zaczynam od rozdrobnienia kolorowego pieprzu w moździerzu. Nie chcę, żeby był zbyt drobny. Wsypuję go na mięso i dodaję zmielony pieprz, a na koniec gałązka po gałązce mozolnie odrywam kulki świeżego pieprzu. Pozostało mi to teraz porządnie wymieszać i załadować na dziewarkę. To kiełbasa drobiowa, więc nie dodaję wody w trakcie wyrabiania. Tym razem zamiast zaciskarki wybrałem wiązanie sznurkami. Ścisło wypełniam przygotowane odcinki osłonek i zawiązuję je z drugiej strony. Czynność powtarzam do wyczerpania farszu. Wyszło mi tego całkiem sporo. Teraz nakłuwam każdy baton w kilku miejscach, a następnie powieszę je na kiju w celu ocieknięcia, osuszenia i osadzenia. Wypiłem dobrą kawę i biorę się za przygotowanie wędzarni. To wędzarnia elektryczna, więc podłączam zasilanie i uruchamiam sterownik wędzarni. A pozostałe czynności wykonam już w aplikacji w telefonie. Ustawiam czas na 45 minut i temperaturę na 50 stopni oraz uruchamiam wentylator termoobiegu. W rozgrzewającej się wędzarni umieszczę wykonane kiełbasy i będę je dosuszał i rozgrzewał w tej temperaturze. Zanim będą gotowe do wędzenia, oczyszczę generator dymu po poprzednim działaniu. Teraz używam mieszaniny olchowo-bukowej. Pozostało tylko podłączyć pompkę powietrzną do generatora.
Kiełbasa osuszona i rozgrzana, więc ustawiam temperaturę 60 stopni i uruchamiam pompkę generatora dymu, a czas wędzenia ustawiam na 3 godziny. Pozostaje tylko zapalić zrębkę w generatorze dymu. Dym niemal natychmiast trafia do wnętrza wędzarni. Pozostaje tylko cieszyć oczy widokiem i czekać. Niebo dziś praktycznie bezchmurne i pogoda piękna, a w pobliskim lesie ptactwo hałasuje. Wędzarnia sama pilnuje parametrów pracy, ale dobrze jest wpaść co jakiś czas i zajrzeć. Zostało jeszcze 1,5 godziny i jak widać koloru też jeszcze trochę brakuje. Po 3 godzinach wędzenia jest zdecydowanie lepiej. Czas na podpiekanie kiełbasy. W jeden baton wbijam sondę termometru i już bez generatora dymu ustawiam temperaturę 90 stopni. Wędzarnia wyłączy się, kiedy w kiełbasie będzie 72 stopnie. Właśnie przed chwilą to się stało. Piękny, soczysty kolor kiełbasy. Co najważniejsze, mojej własnej kiełbasy. Tak prezentuje się na tle lasu. Zabieram wszystko do mojej spiżarni, gdzie ostygnie, a potem będzie suszona. Bo jak zapewne wiecie, ja najbardziej lubię suche kiełbasy. 10 dni. Minęło 10 dni od czasu, kiedy wyjąłem ją z wędzarni i powiesiłem w mojej chłodni. Tam mam 10 stopni, dość spory poziom wilgotności. Często używam ją jako dojrzewalnię, na filmach już widzieliście. Dlaczego? Dlatego, że wolę wyroby podsuszone i dlatego, że nie miałem takiej konieczności, żeby to otwierać od razu. Oczywiście otworzyłem, spróbowałem, jak to smakuje, jak to wygląda w dniach, że tak powiem, następnych, pierwszym, drugim dniu po zrobieniu, ale to był cel. Chciałem sobie ją podsuszyć, bo taką najbardziej lubię. Zresztą widać, że jak każda kiełbaska wykonana z drobiu, ona ma dużo większy skurcz niż kiełbasy wieprzowe czy wołowe. Ta masa mięśnia skuteczniej ubywa. No, pewnie dlatego, że zawiera trochę więcej płynów albo strukturę ma rzadszą. Ja się tam na tym nie znam, ale fakt jest faktem, że kiełbasy drobiowe zawsze się bardziej obkurczają. Trzeba zajrzeć do środka i zobaczyć, jak to smakuje i wygląda teraz. Trafiły się ziarenka. Ależ to pachnie. Kolorek nie jest wybitny, ale to kiełbasa drobiowa. Czego się można spodziewać? Tutaj różowego nie będzie, nawet jeżeli damy samą sól peklującą. Zdejmę osłonkę. Jak widać schodzi łatwo, ale to dlatego, że ja to wyjąłem z chłodni, a to mam dość duży poziom wilgotności. Jeżeli to zostawiłbym w lodówce teraz na dzień czy dwa, to ta osłonka bardzo szybko wyschnie. Potem się może bardziej opierać, ale jak już kilka razy mówiłem, wystarczy wziąć gorącą wodę z czajnika, przelać przez tam kilkanaście sekund, odczekać minutę i osłonka znowu będzie miała większą ochotę z kiełbaski zejść. Bardzo pachnie, bardzo pachnie. Trafiłem akurat na ziarenko pieprzu. Parę plasterków.
Ależ to jest dobre. Faktycznie mocno pieprzne. I jeżeli traficie na to zielone ziarenko pieprzu, to ono nie jest tak mocno pieprzne. Jest oczywiście, ale nie jest tak mocno pieprzne jak suche ziarenko, ale ma dużo, dużo bogatszy smak. Jest tego sporo, nawet jak tu w środku nie widać, to tutaj na zewnątrz jest. Pycha. Pieprzowa kiełbasa, ale to jest smak, a nie ostrość pieprzowa. Naprawdę. Szkoda, że tego, no nie wiem, może można, ale chyba nie można takiego pieprzu w Polsce dostać, jaki do mnie z Dalekiego Wschodu przyjechał. No ale mam nadzieję, że nieraz jeszcze będę miał szansę taki otrzymać, bo już też wcześniej miałem, tylko że zwykle dodawałem to do różnego rodzaju potraw i sosów, takie gałązki, a teraz postanowiłem dodać do kiełbasy i wcale tego nie żałuję, bo wyszła pyszna. Zdecydowanie pewnie lepiej by to wyglądało w kiełbasie wieprzowej, no ale nie z samą wieprzowiną człowiek żyje. Mniam. Przełknę. Aż przymknąłem z rozmarzeniem oczy. Naprawdę trudno się powstrzymać przed kolejnym kęsem, bo bardzo, bardzo fajnie smakuje ta kiełbaska. Na pewno wykonam wersję wieprzową, nie ma wątpliwości. Tu jest świetnie, w wersji wieprzowej też będzie bardzo dobrze. Oczywiście, jeżeli byście chcieli to odtworzyć, a nie macie dostępu do takiego zielonego pieprzu, no to myślę, że pieprz kolorowy byłby dobrym wyjściem i można do środka wrzucić. Jak się podobało, zapraszam na kolejne odcinki. Kciuki w górę bardzo mile widziane. Dajcie znać w komentarzu, czy Wam się to podobało, czy w ogóle mieliście okazję próbować takiego pieprzu, bo to w naszych szerokościach geograficznych wcale takie oczywiste nie jest. Na razie, trzymajcie się, hej! Chcesz więcej filmów o wyrobach domowych? Kliknij w kafelek widoczny na ekranie. Zapraszam.